Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą multimetru, oczywiście z najlepiej nową baterią alkaliczną lub bateriami i dobrego multimetru, który wskazuje poprawnie, zweryfikować, jakie napięcie wychodzi z alternatora na instalację elektryczną. Ja mam tutaj zamontowany alternator, silnik pracuje i też mam drugi taki alternator, żeby można było Wam pokazać dokładnie, do czego się wpinam. W niektórych samochodach można wykonać szybki pomiar napięcia bezpośrednio na alternatorze, bo alternator jest bardzo łatwo widoczny i tylko przykładamy sondy pomiarowe z multimetru i to można zrobić łatwo. Ale w większości samochodów alternator jest gdzieś tam zabudowany. U mnie w samochodzie Opel Astra G2 alternator jest tam, widzicie, trochę głębiej i przez to trzeba dokonać pomiaru w sposób trochę taki kombinowany. Ja skorzystałem z takich krótkich przewodów z żabkami, które są podłączone do sond pomiarowych multimetru. Dodatni, czy ten czerwony przewodzik jest podłączony do złącza B+ w alternatorze. Tu jest dokładnie taki sam alternator, tam włożony, zobaczcie, on tak jest zamontowany. I B+ to jest zwykle najgrubsza śruba, do której wkręcane jest oczko z przewodem, który następnie ten przewód plusowy idzie przez często rozrusznik, idzie sobie do akumulatora. To jest ten przewód. Tu jest zaprasowany jeszcze oryginalnie. I trzeba się wetknąć jedną końcówką sondy, w tym wypadku czerwoną żabką, albo tutaj. Najlepiej na tą śrubę lekko poruszać i zostawić tą żabkę, wtedy będziemy mieli dobry styk. Albo jak jest bardzo słaby dostęp, to przynajmniej do tego przewodu z tym oczkiem, który tutaj jest podłączony, ale najlepiej dokładnie w to miejsce. A zaś czarnym, czyli drugą sondą pomiarową z multimetru, podłączamy się do obudowy. Ale trzeba troszeczkę poruszać tą żabką albo papierem ściernym zetrzeć trochę tego tutaj skorodowanego materiału, tak żeby był bardzo dobry styk i żeby pomiar był po prostu dobry. Zanim włączycie silnik, no to od razu na multimetrze zobaczycie przy takim podłączeniu, zresztą sami zobaczcie, wyłączę silnik, od razu zobaczycie napięcie takie, jakie jest na akumulatorze, czyli około 12,6 V albo trochę więcej. Ponieważ będziecie teraz mieli bezpośrednie podłączenie multimetrem przez alternator, czyli B+ i obudowę, będziecie mieli pomiar z instalacji elektrycznej z Waszego akumulatora. I wtedy już wiecie, że jest wszystko dobrze tam podłączone, jeszcze na zimnym silniku najlepiej to zrobić, żeby się po prostu nie poparzyć. I gdy już będziecie podłączeni żabkami do swojego alternatora, uda Wam się to zrobić. Czasami warto zdjąć ewentualnie jakieś plastiki, jeżeli jest trudno. No mi się udało tam po prostu palcami wyczuć. A ułatwieniem jest to, że widzę po prostu, jak wygląda alternator. To mniej więcej najpierw sobie podotykałem i na wyczucie wiedziałem, czego mam po prostu dotknąć i czego się chwycić. No i w tym momencie możecie uruchomić silnik i zweryfikować napięcie, tak jak to przed chwilą widzieliście, jakie wychodzi bezpośrednio z alternatora. Pomiar napięcia wykonywany bezpośrednio na alternatorze jest bardzo ważny, ponieważ umożliwia nam zweryfikowanie u źródła, czy nasz alternator działa prawidłowo i generuje odpowiednie napięcie. W większości samochodów starszych, tak jak tu w Oplu, mamy mieć generowane napięcie w zakresie od 14,4 V do 14 V minimum. Te minimum możemy osiągnąć, gdy pracuje silnik i mamy włączoną klimatyzację, światła, różne dodatkowe odbiorniki jak ogrzewanie tylnej szyby, ładowarka do smartfona itd. Napięcie nie powinno być niższe niż 14 V podczas naszych pomiarów na alternatorze. Oczywiście na akumulatorze także nie powinno być niższe, ale to już jest kolejny etap weryfikacji diagnostyki instalacji elektrycznej, gdy już ocenimy, że nasz alternator działa prawidłowo, ponieważ dalej mogą występować spadki napięć, na przykład na przewodzie plusowym, masowym, na masie, czy też na przykład na klemach od akumulatora, które gęsto trzeba po prostu wymienić na nowe, ponieważ połączenie przewodów z klemami czasami sprawia problem i tutaj mogą występować spadki napięć. Jak widzicie, napięcie wygenerowane na moim alternatorze podczas pracy silnika bez włączonych dodatkowych obciążeń to 14,3 V. Myślę, że całkiem przyzwoity wynik, szczególnie że alternator nie jest nowy, regulator napięcia oczywiście też nie jest nowy, w związku z czym uznajemy, że jest naprawdę
Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Już wiecie, w jaki sposób samodzielnie zweryfikować u źródła, czyli na alternatorze, napięcie, które ten wynik oczywiście może być Wam przydatny podczas kolejnych jakichś tam diagnostyk, weryfikacji napięć, spadków napięć i tak dalej. Ale najważniejsze, aby u źródła umieć sobie zweryfikować, jakie napięcie generuje nasz alternator. W nowszych samochodach napięcia generowane przez alternator mogą być różne w zależności od obciążenia instalacji elektrycznej, w związku z czym najpierw zawsze warto zweryfikować książkę serwisową danego pojazdu, aby sprawdzić, w jaki sposób zweryfikować poprawność działania alternatora i w jakich warunkach. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.